Ja jestem panna Lichotka, a to jest moje gniazdo. Zaparz herbatę, weź druty do ręki i rozgość się. Zaczynamy. Dzień dobry, Bobry. Witam się z Wami w sobotnie popołudnie. Wiosenne, ale takie prawdziwie wiosenne, czyli 13 stopni. To jest nasza prawdziwa wiosna, a to, co było parę dni temu, to był jakiś chyba wypadek przy pracy. Światło mam chwilę spokoju, więc bez zbędnej zwłoki zacznijmy. Dzisiaj będę zafascynowana drutami prostymi, co chyba było widać po miniaturze, ponieważ no, wpadłam totalnie jak śliwka w kompot. Nie dziwię się naszym babciom, matkom, ciotkom, że właśnie w ten sposób dziergały. Opowiem trochę o tym, jakie widzę plusy i jakie widzę minusy tych drutów prostych, dziergania na prostych drutach. Pokażę, co tutaj wydziergałam. To jest kawałek, chyba będą plecy, bluzki wiosennej. No zajarana jestem strasznie, bardzo mi się podoba. Polecam każdemu. Opowiemy sobie też o pewnych lekturach dosyć archaicznych, które moja koleżanka wygrzebała z remontowanego mieszkania po babci. I jak tylko je znalazła, to od razu pomyślała o mnie, więc słodko. To są takie bardziej inspiracje, może nie inspiracje, ale tak bardziej informacyjnie, tak żeby zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało i z czego te nasze babcie i matki, chyba bardziej matki i ciotki musiały próbować coś udziergać. No, jak się popatrzy na te zdjęcia z tyłu, że tak powiem, gotowych modeli, sztuk odzieży, to mnie zachęca. Pokażę Wam to wszystko później. I co jeszcze będzie? I jeszcze będzie o drugim projekcie na prostych drutach i trzecim projekcie na prostych drutach, bo robię 3 naraz, a 4 skończyłam, więc jeszcze będzie ten, który skończyłam. No więc moi mili, zanim się rzucimy na dzierganie na prostych drutach, czyli dzierganie rzeczy w częściach, w kawałkach, które później trzeba będzie zszyć, to najpierw najlepiej sobie zrobić próbę tego zszywania, ponieważ to zszywanie będzie w sumie jedynym takim ciężkim momentem, tak, w tym dzierganiu. I dlatego wykonałam najprostsze skarpetki dla największego leniucha skarpetkowego świata, czyli dla kogoś, dla mnie, kto po prostu nie umie w skarpetki, nie umie w żadne pięty, żadne rzędy skrócone, a chciałby mieć skarpetki, to można zrobić skarpetki na płasko. Tutaj Wam wrzucę zdjęcie, jak to wyglądało na drutach. Dziergamy sobie, dziergamy. Ja zaczerpnęłam inspirację z takiego filmiku, gdzie właśnie robiła dziewczyna 2×2 i ja też tak postanowiłam zrobić. Później zamykamy oczka, aż nam zostanie mało. Jak już mamy ten prostokąt wystarczająco długi, tak 35 cm, no i zszywamy. Tak, i teraz tutaj mi to wyszło, na początku mi to wychodziło średnio, później też trochę średnio, ale już przy drugiej skarpetce na koniec zaczęło to wychodzić jakoś. Skarpetki są oczywiście bez pięty, takiej wyrobionej. Spełniają swoją funkcję, tak? Grzeją. No te są akurat grube, ale myślę, że spróbuję też zrobić może jakieś cieńsze. Natomiast wiadomo, że newralgiczną częścią tej skarpetki będzie ta pięta, która będzie może się nam przecierać, tak? No bo ona nie jest nijak wzmocniona. Dlatego pomyślałam sobie, że następnym razem, jak będę robić tę skarpetkę na płasko, skarpetkę dla największego leniucha, to może w tym miejscu, gdzie ta moja pięta jest, zrobię na przykład żakard, albo zrobię na przykład
jakąś mocniejszą nitką albo double knitting. No nie wiem, coś można by wymyśleć, żeby po prostu w tym miejscu, gdzie ma być pięta, nawet jeśli ona nijak nie będzie formowana, żeby jakoś wzmocnić. Albo, wiem co wymyśliłam, przypomniałam sobie, wymyśliłam jak można ją wzmocnić. Można zrobić to takie nie schaftowanie, nie pamiętam jak to się nazywa, że jakby w tych naszych ściegach, w tych naszych oczkach innym kolorem włóczki robimy wzorek. Przypomniałam sobie, co wymyśliłam na wzmocnienie tej pięty. To był taki pomysł, żeby użyć po prostu takiego jakby haftu później, po zakończonej pracy, który wygląda dokładnie tak jak te nasze oczka, tak, prawe. I tylko, że jest po prostu dodana kolejna nitka, w tym samym kolorze albo kontrastowym. Są takie pomysły na YouTubie. Wygląda to prosto, pewnie prosty nie jest takie wszystko na YouTubie, ale można by na przykład tak spróbować to wzmocnić. A tak to uważam, że w ogóle całkiem spoko i na pewno ze mną pojadą na polskie wakacje, wiadomo, skarpetki z wełny obowiązkowo i zupełnie nie ma się czego wstydzić. Więc jak macie ochotę zrobić skarpetki, a nigdy w życiu tego żeście nie robili, to polecam skarpetki na płasko. Też się zrobić da. No i jak już stwierdzimy, że chcemy zrobić sobie bluzeczkę na płasko, na drutach prostych, to bierzemy sobie jakiś ulubiony t-shirt, który nam pasuje rozmiarowo i próbujemy go po prostu odwzorować, jeśli chodzi o szerokość i tak dalej. I tutaj jeden z trików, który podejrzewam na YouTubie, jest taki, że to miejsce, od którego zaczynamy, tak, ten brzeg, od którego zaczynamy, gdzie nabieramy oczka, będzie naszą górą. Dlatego, że jest ładniejszy, że jest taki tutaj bardziej równy i no jeżeli oczywiście to jest taka bluzka, taki top, który nie ma tutaj żadnego modelowania dekoltu, tak, jakiegoś wycięcia, ale to ma być taka zwykły t-shirt letni, łódkowy, oversize'owy troszkę. Jedyne co ma, to jest podkrój pachy, czyli tutaj po prostu jest szerzej. Tak jak na wykrojach z reguły. Dziergam to sobie z letnich włóczek, które mi zostały z różnych projektów. Na przykład z tego jedwabiu Mandragoa. Na przykład z Tynline, czyli to jest len. Oczywiście, że widzicie to odwrotnie. Oraz z takiej bawełny, która mi została po jakiejś próbie zrobienia topu letniego sprzed lat. No i tak sobie słuchajcie, modzę. To wykonuję na drutach retro z kulką. Druty są grubości, to chyba są piątki albo czwórki. Słuchajcie, muszę tutaj zdjąć okulary, czwórki. To są czwórki. Zupełnie niczego im nie brakuje. Jeden jest trochę wygięty, to chyba nawet ten, ale to też mu nie przeszkadza. No i po prostu leci, tak? Prawe, rząd prawych, rząd lewych. Jeżeli dodajemy kolor inny albo coś zmieniamy, to na tym rzędzie, gdzie są lewe. Fantastycznie się robi paski, bo zaczynamy z krańca i nie mamy żadnego przejścia z ząbka, żadnego ani niczego takiego. Jeśli udzierg będzie duży, znaczy w sensie szeroki, no to wtedy może być problem, że nam się to tutaj nie mieści. Nie mieści się nam to czasami, jeśli tego będzie dużo i trzeba tutaj sobie blokować, to jest taki minus, tak mówiłam też, że powiem o minusach, musimy sobie jakimś blokerkiem tutaj to
zablokować, żeby nam to nie zjechało wszystko. No mi już parę razy zjechało, ale się pięknie wszystko dało nabrać. Zrobiłam cały ten jeden panel, powiedzmy, że to będzie tył albo przód i teraz kończę drugi. Tutaj sobie tak wymyśliłam, że przy dole, przy końcówce jest taki jeden, no takie dwa rzędy żółtym tym jedwabiem, no żeby tak zaznaczyć, no bo tutaj nie ma, to jest po prostu same oczka prawe i lewe, czyli nasz klasyczny ściek pończoszniczy, nie ma żadnego wykończenia dołu ani dekoltu. Zawsze można sobie dorobić, jak ktoś chce, ale tutaj nie. W związku z tym, żeby zaznaczyć jakoś, że tutaj się zbliżamy do końca, no to sobie wymyśliłam taki jeden rząd. Tutaj jest takiej żółtej. W ogóle u Was to nie jest żółte, ale to jest żółte. Nie wiem dlaczego. Ja jestem w normalnym kolorze, a to nie jest żółte. No cóż, magia kina. I no i jak skończę ten drugi panel, to zszyję i będę miała wyjście na rękawy. Zszyję też tutaj na górze. Nie wiem jeszcze ile będzie tych oczek do zszycia. Minusem takim trochę może jest to, że nie możemy tego tak przymierzyć jak przy takim udzierku, który robimy na drutach z żyłką naokoło, ale możemy spróbować przymierzyć, tak? Jak będę chciała sprawdzić, ile zebrać tutaj na ramionach, żeby ten dekolt był odpowiedni, no to sobie to po prostu zepnę czymś, znacznikami, nie wiem, agrafką i sobie to przez ten łeb przełożę. Druga sprawa jest taka, że oczywiście można te rękawy i tak jak mówiłam dół wykończyć, jeśli ktoś chce, bo te rękawy będą takie po prostu, tak, takie będą dziury na rękaw. Myślę, że to będzie coś takiego, że to tu się będzie kończyć, więc nie wiem, czy będę robić jakieś rękawki, czy nie, jeżeli to krótkie, takie głównie chyba symboliczne. I to będzie mój letni udzierk, którego mówiłam, że nie jestem letnio udzierkowa. No i proszę, jak się rozwijam. I to sobie... Dobra, kolejny plus mi się przypomniał. Możemy zawsze sobie to wziąć gdzieś, dlatego że tego jest małe. Nawet jeżeli będę robić wielki kardigan, który zresztą robię, zaraz Wam pokażę, no to też to nie będzie duże, nie będzie takie wielkie i szczególnie w końcowym stadium nie będzie to wielki kłąb udziergu z drutami, nie będzie to zajmowało dużo miejsca, no bo siłą rzeczy jest to tylko połowa, tak, tego wszystkiego, co byśmy chciały ze sobą wziąć do dziergania. Uważam, że oczywiście nie do wszystkiego się będą nadawały te druty proste, bo jeśli będę robić jakiś rękaw, to raczej na drutach z żyłką, tak naokoło. Już takim hardkorowcem to nie jestem, chociaż da się oczywiście, ale jest to coś takiego innego. Mam wrażenie, że to, co powstaje, tak, ta część odzieży, która powstaje w ten sposób, jest taka bardziej spójna. Może tak powiem. Ona taka jest całościowo bardziej spójna. Jak to zszyję i przymierzę, to Wam pokażę i wytłumaczę Wam, o co mi chodzi. Ale po prostu ma zaznaczone szwy boczne, górne. Nawet jeśli zszyjemy to tak, że nie będzie to aż tak bardzo widoczne, to nadal one są. I to jakoś tak nam porządkuje to wszystko. Dobra, teraz kardigan. Kardigan, który nazwijmy go kardigan z kotkiem, bo się okazuje, wczoraj się okazało, że z tyłu będzie kotek. Teraz mi to wszystko tutaj spadnie i będzie w ogóle afera, bo to jest pokój mojej córki i tu jest dużo nastawiane i dużo może pospadać. Jak to wygląda w tej chwili? To są plecy.
Wykorzystuję resztki włóczki, które mi zostały po wykonaniu kamizelki. Tak, kamizelkę robiłam tym szarym z czymś włochatym. I to jest resztka po prostu tego jasnoszarego. Mam do tego jasnoszarego oczywiście jeszcze cały, no to nie ta torba, cały mam jeszcze kłębek, no bo jeszcze mi zostanie przód. I ten panel tylny ma tutaj na dole taki mały ściągacz, który robiłam metodą, o której mówi Szufladka. W swoich filmach polecam gorąco. Może tutaj będzie lepiej widać. On wychodzi po prostu piękny. Wychodzi piękny ten ściągacz. I w ogóle wszystkie te udziergi, które robię, to jest jeszcze jedna ciekawostka, wróciłam do takiej techniki, od której zaczęłam dziergać. Czyli robię prawe oczka przez jakby dalszą nóżkę od nas, czyli przez tą przednią nóżkę, a lewe oczka robię takie, nie zawijam tej nitki fancy, tylko po prostu przekładam, tak, i tu korzystam już od tej nóżki bliżej nas. Czyli taką, to się nazywa styl kontynentalny i tak właśnie to robię i powiem Wam, że bardzo pięknie to wszystko wychodzi, nic się nie kosi, śliczne są definicje tego, stitch definition jest przepiękne, więc polecam też spróbować, popatrzeć sobie i spróbować zrobić nawet próbkę i pobawić się tymi sposobami przerabiania, zobaczyć jak nam to wychodzi i faktycznie, a ten ściągacz już jeszcze jest inaczej zrobiony. Ściągacz jest, ten ładny ściągacz jest zrobiony, już nie pamiętam, ale generalnie coś tam jest z tym, to lewe jest jakieś inne. Robi się go wolniej niż to normalne dzierganie, ale warto, bo jest piękny, wychodzi pięknie. No i słuchajcie, tutaj jesteśmy na górze pleców, znaczy to jeszcze tak naprawdę nie jest góra, tak sobie tutaj to przyłożę, to powiedzmy, że jesteśmy właśnie pod pachą, czyli jesteśmy tutaj, czyli to będzie ten moment i tutaj na górze z tyłu będzie kot. Na razie z kota jest tylko tutaj takie, taki ten żółty, bo będzie żółty kot. Kot będzie wyglądał tak, jak zaraz Wam pokażę. No i później będę robić jakiś dekolt z tyłu, taki mniejszy, wiadomo. A potem będę chciała zrobić 2 panele, słuchajcie, naprzód. A później te 2 panele naprzód, tak, kontynuując moją myśl. Tutaj Wam pokażę, to jest ta włóczka na pure wool, która to włóczka została mi po tej kamizelce, a ja chciałam Wam pokazać kota. O, taki będzie. Taki będzie to kot. I tu oczywiście są oczka też, że tak powiem, żółte, czyli krzyżykowe, czyli ciemne. I taki to będzie leżący kot z ogonem. Bardzo proste to jest. Zresztą jak patrzę na to teraz, to ten pyszczek tutaj można by jeszcze wydłużyć. Zobaczymy, że wydłużę. Żeby taki był bardziej, wiecie, noseczek, żeby miał. No i potem robić te panele przednie, 2. Pierwszy raz będę tak robić, no bo jeżeli to ma być kardigan, no to muszą być 2. I zastanawiam się, jak sobie to zrobić, żeby było troszkę lżej i łatwiej, ale żeby jednocześnie robić na prostych drutach, na płasko. I wymyśliłam sobie, że po pierwsze można zrobić może na 2 naraz, mając 2 oczywiście głębki tej samej wełny i tylko po prostu dodawać czy odejmować z 2 stron, później jak będziemy formować tą linię, o tak Wam pokażę, dekoltu. W ogóle metod zrobienia swetra na drutach prostych jest naprawdę sporo. Sama sobie pewnego dnia usiadłam, wzięłam sobie jakieś papierki i sobie porysowałam, jak ja bym to zrobiła. No bo można by w sumie zrobić tak jak poncho,
czyli lecieć od dołu, zrobić dziurę na głowę, lecieć tył, tak? I zszyć po prostu po bokach. Czemu nie? Też się może udać. A jeżeli chodzi o kardigan, to pomyślałam sobie, że można by go zrobić od boku. Rozumiecie? Czyli zacząć od jednego boku, stąd na przykład, tak? I lecieć po prostu wzdłuż, do góry, tak? I taki sobie zrobić kardigan. No, trzeba by to dobrze rozrysować, trzeba by to dobrze pomierzyć. Ale czemu nie? Może się udać. Te druty, ten sweterek robię na drutach tych fancy od Knit Pro. Ale oczywiście nie ma takiego obowiązku. Mam też retro druty. A te skarpetki robiłam w ogóle na śmiesznych drutach. Zaraz Wam przyniosę. Dobrze, musiałam znaleźć te druty. Oczywiście Roxy mi towarzyszyła. I teraz musiałam czekać, aż łaskawie wróci, bo zaraz wytrapała w drzwi. Jechałam do lekarza i nie wzięłam robótki. Na szczęście u lekarza było Pepko, znaczy obok lekarza. Więc znalazłam, słuchajcie, takie druciczki zabawkowe. O, takie. Zabawkowe, słuchajcie, druty chyba, bo to dla dzieci chyba do nauki dziergania. Druty są, no nie oszukujmy się, tak, plastikowe albo akrylowe. Są krótkie, czyli właśnie na te skarpetki na płask idealne. Są tylko, jest ich 6 sztuk, 3 rozmiary. Straszliwe grubasy 9, grubasy 5 i 7. I ja robiłam na tych 5 te skarpetki, no bo to gruba wełna. Wiadomo, że jak będę miała coś cieńszego, no to zrobię na czymś innym. Natomiast jest to fajna opcja, dlatego że po pierwsze, jest duża szansa, że wpuszczą nas do samolotu, jeżeli oczywiście będzie nas stać na bilet bo przy cenach benzyny, paliwa lotniczego to nie wiadomo. No ale gdyby któraś leciała, to myślę, że z tym jest szansa, że nas wpuszczą, ponieważ to jest w ogóle tępe, ale są nawet relatywnie mocne, jak na taki zabawkowy sprzęt. Są krótkie, więc nam się zmieszczą do torebki na przykład, tak? Albo do jakiejś kosmetyczki, no bo te, na których ja robię, te długie, no to jest chyba 30 cm, a w ogóle to są jeszcze 35 i mi się w ogóle marzą takie 35, no bo wtedy możemy zrobić ten duży kardigan, na przykład tak jakbyśmy chciały robić kardigan normalnie od dołu, to też się przecież da, tylko trzeba by mieć długie druty, no bo tego będzie dużo, tej tkaniny. Taki kardigan, wiecie, jakby rozłożony. Tak jak robimy na drutach z żółką, tylko na prostych. Naprawdę mi się wydaje, że te ściegi nasze, te oczka wychodzą dużo ładniej na takich prostych drutach. W każdym razie taką sobie kupiłam zabaweczkę, no i stestowałam i naprawdę fajnie. Więc jak będziecie, można kupić dziecku na przykład, albo udawać, że się kupiło dziecku, żeby je zachęcić do dziergania, a my będziemy miały. Czemu nie? Dobrze, teraz chwila na lekturę. To są te 2 książki. I takie widzicie odwrotnie, więc wrzucę tutaj zdjęcia. Jedna książka się nazywa Dzianina dla wszystkich, a druga Dzianina za grosik. Obie są wydane przez wydawnictwo Wapra, czyli takie wydawnictwo trochę harcersko górskie, przygodowe. Są to książki klejone, w związku z tym jak tylko ją otworzyłam, to natychmiast się rozkleiła. No ale nie dziwcie się, to jest książka z 1982 roku, czyli została wydana 5 lat po moim urodzeniu. I naprawdę no fajnie, że się coś takiego w ogóle pojawiło, taka pozycja. Oprócz kolorowej okładki i takiego pakietu zdjęć, widzicie, już mi to wszystko się rozwaliło, nie widzicie na szczęście, i pakietu zdjęć na końcu z gotowymi wzorami na modelach. To wszystko jest czarno-białe w środku. Mamy
Każdy model ma po prostu bardzo szczegółowy opis, dosłownie rząd po rzędzie, co trzeba zrobić, ale co ciekawe, ma właśnie takie części wyrysowane i z takimi wyliczeniami, no bo to wszystko, prawie wszystko było robione na płasko. Wszystko rozumiem, jakość tych zdjęć na końcu jest po prostu fatalna, tylko dlaczego te swetry po prostu były takie brzydkie? No popatrzcie na to, że to jest jakiś koszmar, te sukienki, to wszystko takie grube. I no nie wiem, no widocznie taka była moda, tak? Tutaj na przykład jest sukienka z jakimiś takimi na dole rogami. To jest po prostu jakiś fatal error, chociaż nie wszystkie, bo na przykład taki sweter, jakby pomysł na taki sweter i to na prostych drutach, naprawdę może być ciekawy. Te opisy są oczywiście dla mnie trochę czarną magią, ale jeśli mamy pojęcie o tym, co chcemy zrobić, można by się posiłkować tymi rysunkami części. Wyliczenia i tak są do zrobienia przez nas, ponieważ tutaj, to jest też bardzo ciekawe, jest po prostu podane na początku książki, że oni uznają ten rozmiar, który tutaj podają, jest taki uśredniony, średniego Polaka, średniej Polki. I to po prostu jest na osobę o takim i takim wzroście i koniec. W związku z tym, jeśli chcemy to zrobić na kogoś, kto jest chudszy, dłuższy, grubszy, no to musimy i tak to sobie sami wyliczyć. I to jest dzianina dla wszystkich, a później jest dzianina za grosik, która już nie ma takiej nowoczesnej okładki z kolorowym zdjęciem. Wydana jest wtedy, dokładnie w tym samym roku, 1982, więc nie wiem dlaczego. I to jest książka poświęcona dzianinom z włókien chemicznych, czyli kreacja za grosik. Włókna chemiczne brzmią bardzo zachęcająco, ale moi mili, nie jest to nic innego jak nasze sztuczniaki teraz, tak? Nasze akryle, poliamidy, nylony i tak dalej. No w tamtych czasach jakby promowano te włókna jako bardziej nowoczesne, nie wyciągające się, nadające się do prania i tak dalej. Są tutaj one wszystkie omówione. Nie wiem, czy po prostu było mało tych modeli do pokazania, bo połowa książki to jest takie właśnie głupoty są. Czyli nie tylko jakie są podstawowe sploty i te nasze oczka, ale jest na przykład historia sztuki dziania, czyli dziergania, byśmy teraz powiedzieli, jaki ubiór wybrać, żeby nam, jaki fason na przykład, tak, są takie porady, ale jest na przykład są porady, jak się mierzyć do takich rzeczy, do takich udziergów, więc też porady są też przydatne, ale na przykład jest cały rozdział dotyczący barw i kolorów i są takie iluzje optyczne, które wszyscy znają. Nie wiem, co to ma wspólnego z dzierganiem, no ale takie mam wrażenie, że musieli czymś zapchać tą książkę. I tak poszli, tak. Nawet jest, słuchajcie, to pryzmaty i rozszczepianie światła, więc no naprawdę. W każdym razie tutaj są troszkę gorszej jakości te zdjęcia na końcu. Chociaż powiem Wam, że one lepiej wyglądają w kamerze niż na żywo. To jest ciekawe. Za to są też koszmarne, chociaż tutaj na przykład, zwróćcie uwagę, ten sweter to jest normalnie reglan. I on jest chyba też jest robiony na płasko, zaraz sprawdzimy. Bo niektóre tutaj modele mają napisane, że są takie friki, które robią naokoło, bo są takie druty, które są połączone żyłką. Tak to jest. Wywar z gorczycy w ogóle. Nie wiem, gdzie oni tutaj. To konserwacja dzianiny.
Golf raglanowy. W tej książce używa się słowa raglan. I druty 3,5, igła z dużym uchem do haftu. Ach, tu powinien być przecinek. Czyli normalnie druty, słuchajcie, 3,5, przód i tył, osobno, więc robią normalnie reglan, zwany raglanem, osobno. O, tutaj mamy, jak to wygląda. Widzicie, robicie sobie po prostu strasznie dużo części i potem to zszywacie. Nie wiem, co to jest na dole, może to jest golf. Może tak być. Tutaj w tej książce nie bawią się w to takie rozpisywanie krok po kroku, rząd za rzędem i dobrze, no bo nie wiem, że ktoś przez to przebrnął. Są takie po prostu generalne opisy, tak, że tu zaczynamy, tu nabieramy, tu to, tu tamto. Też są, tutaj na przykład w ogóle nie ma żadnych wymiarów, więc to tak. Ale to paradoksalnie ta książka chyba by była lepsza, jeśli miałabym korzystać z niej do zrobienia jakiegoś swetra. Tutaj Wam pokażę coś ciekawego. Na przykład taką spódnicę. No piękna spódnica. Ale tutaj coś... na przykład pani jest w takim kapeluszu. Uroczo. Ja się nie dziwię, że od nikt nie chciał dziergać w tamtych czasach. Mało osób dziergało, no bo to jak to tak wyglądało, to dajcie spokój. Są też wzory dla mężczyzn. Ale to chyba nie w tej książce. O, ale co jest ciekawego bardzo. Są, słuchajcie. Tada! Normalnie wzory do zrobienia z kolorów. I why not, tak? Można sobie zrobić właśnie różne ptaszki. Moja mama robiła na przykład spódnicę z reniferami i z wielbłądami. Znaczy różne spódnice, nie, że były i wielbłądy i renifery, tylko było... O, tutaj na przykład są też zwierzątka. O, to jest jakiś taki jeleń z pochyloną głową. No i z tego myślę, że można by skorzystać, chociaż jest tyle różnych, słuchajcie, źródeł, z których można takie wzory wziąć. To są wzory do wrabiania, tak to się nazywa, wrabianie, że wrabiamy jakiś wzór. Książki te są naprawdę taką śmieszną, ciekawą pozycją do przejrzenia. Pokazują, jak troszkę ewoluowała ta nasze hobby i zdecydowanie teraz jest łatwiej. Jest łatwiej wszystko, tak? Jest łatwiej zacząć, jest duży, większy wybór, można wybierać włókna naturalne, możemy sobie wybierać włókna z całego świata. No wtedy była trochę inna sytuacja, w ogóle wszystko było wtedy ciężkie i nic nie było, więc jak już się pojawiła jakaś włóczka nawet ze stylonu, jak tutaj oni to używają takiego określenia, no to i tak się ją brało, i tak się z niej coś robiło. A jedyna włóczka wełniana, to podejrzewam, że była od takiej owcy z naszych gór, od górali, która no, się nadaje tylko do chyba filcowych bamboszy, a nie do swetra po drapie. Więc cieszmy się, że te czasy minęły. Udało się tak zrobić, że minęły. A książki są śmieszne. No dobrze, i jeszcze jedna rzecz, którą robię na tych prostych drutach. Tym razem na drutach retro, ale plastikowych, które zupełnie nie odstają za bardzo od tych, które kupiłam w tym Pepco. Tak naprawdę są troszkę ostrzejsze, są zielone i na przykład na tych w ogóle nie ma rozmiaru. O taki. No ale grube są, tak? Grubasy są straszne. I ja tutaj mam jeszcze kupioną w Turcji włóczkę taką typu zabawowego. Włóczka typu sztuczny zabawowy królik. I sztuczny zabawowy królik będzie oczywiście też jakąś maskotką. Będzie takim królikiem, którego widziałam w gazetce. O tej gazetce mówiłam Wam poprzednio.
Ale na razie stwierdziłam, że będzie torebka. I teraz taka torebka widziałam, ma jedna dziewczyna z naszych spotkań dziewiarskich. Ona ma, ta torebka z boku, cały boczny panel, o taki, jest z futerka, takiego właśnie. Ten taki szerszy, tak? Później są te dwa boki torby wąskie i chyba z drugiej strony też jest taki panel. No ja stwierdziłam, że ja coś takiego zrobię i jestem w połowie jednego panela. Chyba że mi się znudzi, to wtedy stwierdzę, że to taka będzie ta torba. Co nawet ma sens, powiem Wam. Może taka będzie ta torba. I po prostu ją zrobię dwa takie panele. Zszyjemy, zrobimy jakieś dno. Tylko właśnie muszę się zastanowić, z czego zrobić te boki i dno. To musiałby być jakiś taki sznurek, który by był dosyć nie taki bardzo miękki, żeby to się trzymało, tak? Było takie mniejsze. No, taka zabawowa torba, wesoła torba. Nie na lato zupełnie, bo będzie pewnie grzała tym sztucznym futrem. Ale taka zabawowa forma. A propos formy, to ja jestem w lepszej niż byłam ostatnio, czego i Wam życzę. I mam nadzieję, że podobał Wam się taki update dzisiejszy. No i co? Dziergamy, relaksujemy się i marzymy o spokoju. Miłego. Do zobaczenia.